Buongiorno! Ja jestem Paweł i zapraszam na pierwszy w 2025 roku odcinek fantastycznego programu Moimi uszami. I moi drodzy, nie regulujcie odbiorników, nie przecierajcie oczu ze zdumienia, to nadal ja, wasz ulubiony prowadzący. Czas niestety nie oszczędza nikogo i niczego, nie są tu wyjątkiem moje oczy, dlatego od dziś czasami będziemy się spotykać właśnie w takiej wersji. Moimi uszami. A dziś przychodzę do Was z odcinkiem niebanalnym, nietuzinkowym, ponieważ jak niektórzy z Was już wiedzą, ruszyła właśnie eurowizyjna karuzela. I właśnie dziś, we wtorek 14 stycznia, poznaliśmy 10 finalistów polskich preselekcji 2025. Jak wynika z mojego internetowego śledztwa, za wybór tych fantastycznych piosenek oraz fantastycznych artystów odpowiedzialna była komisja selekcyjna w składzie Karol Paciorek, Tycjana Aquasanta, Grzegorz Frądczak, Maciej Kancerek, Małgorzata Kosturkiewicz, Paweł Karpiński, Piotr Klat, Kamil Kozbuch, Barbara Popiołek, Anna Karna, Konrad Szczęsny, Anna Cejnowa, Marcin Wojciechowski oraz Paulina Sawicka. Skład jury jaki jest, każdy widzi. Czy to dobre jury, czy nie za dobre, nie mnie to oceniać. Oczywiście mam świadomość, że prawdopodobnie komisja wcale nie miała łatwej roboty. Dziwi mnie też fakt, że w kilkunastoosobowym składzie komisji wystarczyło miejsca tylko i wyłącznie dla dwojga muzyków. Ponieważ wydaje mi się, że to właśnie muzycy mogliby mieć najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o jakość konkursowych występów. Ale zostawmy już może tę biedną komisję w spokoju i przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli listy 10 wspaniałych artystów, którzy już za miesiąc 14 lutego zaprezentują się nam na żywo w koncercie finałowym i to spośród właśnie tej dziesiątki my widzowie, my naród wybierzemy tego jedynego artystę, który będzie nas reprezentował już w maju w Bazylei. A więc nie przedłużając, oto finałowa dziesiątka. Chrust z piosenką Tempo. Daria Marks i piosenka Let It Burn. Za to będzie 2 dychy dopłaty. Dominik Dudek, Hold Your Horses. Nie no, jajcuję. Dominik Dudek z piosenką Hold the Light. Janusz Radek, nieśmiertelny pan Janusz, nasze dobro narodowe, z piosenką In Cosmic Mist. Justyna Steczkowska z piosenką Gaja, czyli Tarahoro 2. Kuba Szmajkowski i piosenka Pray. Marien, a być może Marię, oraz utwór Can't Hide. Sonia Maselik i piosenka Rumors. Swada i Nichos, piosenka Lusterka. Oraz Tyński i piosenka Miracle. I jak możemy zauważyć, niestety na liście 10 finalistów nie znalazła się Sarah James, na którą stawiało bardzo wielu entuzjastów Eurowizji i nie tylko. I może zamiast dywagować, co się wydarzyło, pozwolę sobie odczytać oficjalny statement artystki. Kochani, nie sądziłam, że na początku roku będę musiała wraz z moim teamem podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w moim dotychczasowym życiu zawodowym. Eurowizja była dla mnie wielkim marzeniem, wyzwaniem i ogromną szansą.
Dlatego z ciężkim sercem muszę Was poinformować, że zdecydowałam się wycofać z tegorocznej edycji konkursu. Decyzję o udziale w Eurowizji podjęłam w momencie pełnym ekscytacji i chęci sprawdzenia siebie na tak wielkiej scenie. Wierzyłam, że to doświadczenie, które mnie wzmocni i pozwoli Wam pokazać najlepszą wersję mnie jako artystki. Jednak życie często bywa bardziej skomplikowane niż sobie wyobrażamy. Największym przełomem było uświadomienie sobie, że decyzje artystyczne muszą być zgodne z moją intuicją. Choć początkowo wierzyłam, że utwór Tiny Heart będzie najlepszym wyborem, zrozumiałam, że piosenką, która naprawdę oddaje mnie i to, co chcę przekazać w takim konkursie, jest Psycho. Zmiana tego utworu była niemożliwa, ponieważ nie pozwolił na to regulamin konkursu preselekcji. Chciałabym także przeprosić komisję preselekcyjną, która obdarzyła mnie swoim zaufaniem i dała mi tę wyjątkową szansę. Jestem głęboko wdzięczna za Waszą pracę i doceniam wszystko, co robicie, by ten konkurs był tak wyjątkowy. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję. I tu w dalszej części oczywiście przeprasza też fanów, tych, których mogła zawieść i tak dalej, i tak dalej. I powiem tak, uważam, że to bardzo wielka szkoda, że Sara nie bierze udziału w tych preselekcjach, a z drugiej strony rozumiem i szanuję jej decyzję. Zgadzam się również z opinią, że piosenka Tiny Heart to chyba nie jest najlepszy wybór na Eurowizję. Mało tego, Psycho, pomimo że uważam, że ma większy potencjał niż Tiny Heart, to też chyba nie jest do końca propozycja na Eurowizję. Jeśli mam być szczery, to ja liczyłem, że Sara wraz ze swoim zespołem przygotuje nam tu coś totalnie nowego, coś totalnie świeżego i coś naprawdę spektakularnego. Ale tak się nie wydarzyło, mamy to co mamy, jest jak jest, karawana jedzie dalej, a karuzela zwana Eurowizją kręci się w najlepsze. I wracając do finalistów, część piosenek jest już dostępna, a być może w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, wszystkie są dostępne, mam taką nadzieję, ponieważ niebawem mam zamiar Wam tutaj o tych piosenkach trochę bardziej szczegółowo poopowiadać. W stawce mamy 7 piosenek po angielsku, 2 piosenki w języku polskim oraz jedną, co ciekawe, w języku podlaskim. I może zastanawiacie się, tak jak ja się zastanawiałem, co to jest ten język podlaski, więc już spieszę z wyjaśnieniem. Jak podaje Wikipedia, język podlaski, podlaska mowa, mikrojęzyk wschodniosłowiański oparty na gwarach wschodniosłowiańskich używanych przez Podlaszuków, mieszkańców południowej części województwa podlaskiego w Polsce między rzekami Narew na północy i Bug na południu. Jednoznaczna klasyfikacja gwar wschodniosłowiańskich na tym terenie, określanych przez ich użytkowników najczęściej potoczną nazwą po swojemu. Stanowi od lat przedmiot sporu wśród językoznawców, jak również działaczy mniejszości narodowych na Podlasiu, którzy zaliczają je bądź do gwar białoruskich z cechami ukraińskimi, bądź do gwar ukraińskich. Taka ciekawostka. Jeżeli ciekawi Was, jak brzmi język podlaski, to włączcie sobie Swada i Niczos lusterka. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Tak prezentuje się ta finałowa dziesiątka. Czy ja jako słuchacz jestem zadowolony z takich wyborów? Nie wiem, ciężko jest mi to ocenić, bo tak naprawdę nie wiem, z czego było wybierane, co zostało odrzucone, czy były tam jakieś perełki, czy nie. Na pierwszy rzut ucha z tych piosenek, które są dostępne, wydaje mi się, że jakichś wielkich rewelacji nie ma, jeżeli chodzi o potencjał eurowizyjny. Natomiast jeżeli chodzi o jakość piosenek, to oczywiście kilka utworów jest ok, a niektóre są bardzo ok, a niektóre wręcz bym powiedział, że są po prostu dobre. Natomiast czy z tej mąki będzie chleb? O tym się przekonamy. Ja też muszę z tymi piosenkami spędzić trochę więcej czasu i na pewno już niebawem w kolejnych odcinkach, które będą dotyczyły Eurowizji, opowiem Wam o moich wrażeniach bardziej szczegółowo, tak jak już to Wam obiecałem. A jak Wam podoba się wybór jury? Jak Wam podobają się artyści i piosenki, które znalazły się w finale polskich preselekcji do 69. konkursu eurowizyjnego, którego finał odbędzie się już w maju w Bazylei? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A teraz zostańcie ze mną jeszcze chwilę, ponieważ mam 2 ogłoszenia parafialne. I pierwsze ogłoszenie jest takie, że chciałbym bardzo podziękować Sylwii, która postanowiła mi przygotować prezent na święta i wysłała mi 3 czapki własnoręcznie zrobione z włóczki, tak jak rozumiem, na drutach. Jest to czapka taka, którą właśnie mam na głowie i takie 2 czapeczki. Zapytała mnie, jaki chcę kształt.
powiedziałem, że no w zasadzie chodzę tylko w bini i takie właśnie dostałem. Te są trochę płytsze, ta jest troszkę głębsza. Dostałem również takie rękawiczki, w których można grać w różne rzeczy na mrozie. No bardzo fajne. Ja nazwy tych rękawiczek nie odważę się powiedzieć głośno, ponieważ zawsze ją przekręcam i zamiast mówić poprawnej nazwy, to wymawiam nazwę czynności seksualnej, która jest na pewno nieobyczajna. Sylwia, bardzo, ale to bardzo Ci za ten prezent dziękuję. Jest fantastyczny. Słuchajcie, jakość tych czapek i forma podania w ogóle, w jakiej dostałem ten prezent, są przepiękne i jakościowo to jest naprawdę, naprawdę sztos. Także jeżeli ktoś z Was chciałby sobie bądź komuś sprawić taki prezent, to koniecznie napiszcie do Sylwii. Pod filmem macie link do profilu Sylwii, koniecznie do niej wpadnijcie i zobaczcie, jak piękne rzeczy tworzy z włóczki i nie tylko. Sylwia, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za ten piękny prezent, jestem wzruszony i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A drugie ogłoszenie jest takie, że ostatnio reaktywowałem swój drugi kanał YouTube, kanał gameplayowy, na którym gram w grę. Jak ten chłop, co na Sylwestra grał w Tomb Raider. Będę grał w grę. A więc jeżeli są wśród Was entuzjaści gier komputerowych, gier wyścigowych, gier simracingowych, to serdecznie zapraszam na kanał Ray Shatter, do którego oczywiście będziecie mieli link poniżej, ponieważ na tym kanale praktycznie co tydzień w piątek bądź w sobotę odbywają się streamy, na których bardzo chętnie rozmawiam z widzami, ścigam się na torze albo strzelam tak zwane headshoty. Serdecznie zapraszam. A na dziś to wszystko, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego fantastycznego kanału, to serdecznie zachęcam do tego, żeby to zmienić. Do it. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół 2 razy. Ja będę elegancko zadowolony, wszyscy będziemy elegancko zadowoleni. Ja jestem Paweł, mówiłem do Was z mojego dużego pokoju. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć. Ale twoje oczy w kolorku